marszrutko przyjechałem do kolejnego tego klasztoru Geliati. Zintegrowałem się tutaj trochę z taką większą grupą Polaków. Fajnie sobie pogadaliśmy na różne tematy. Oni też tam w kilku byli fajnych, ciekawych krajach. No i teraz idę tutaj. Zwiedzamy Geliati. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to podobno jeden z najbardziej znanych, charakterystycznych takich tutaj obiektów sakralnych w całej Gruzji. No tak to wygląda. Widać, że trwają jakieś prace tutaj remontowe, obstawione rusztowaniami, także słabo to trochę tutaj się prezentuje. Wygląda to architektonicznie podobnie do tego, co widzieliśmy wcześniej, czyli tutaj jakieś główne budynki, tam jakaś dzwonnica. Bardzo mi to przypomina tą poprzednią miejscówkę. Jak widzicie, klimat tego tutaj monastyru bardzo podobny do poprzedniej miejscówki. Bardzo podobna architektura, miejscówka podobna. Jest tego trochę tutaj więcej, widzę zachowane tutaj jakieś resztki murów. Lokalizacja bardzo podobna. Panorama, góry. Data powstania podobna do poprzedniego, czyli to jest bodajże początek XII wieku. Wow, tutaj pewnie będzie fajne echo. Nic specjalnego. Pochodzimy trochę tutaj. Turyści z całego świata. Excuse me, sir. Zaraz tam wejdę do środka, tam słyszę, dobiegają jakieś śpiewy, jakaś muzyka. Spróbuję coś nagrać. Tam też widzę, można wejść do środka. Krótki występ zespołu zaliczony. Wrzuciłem parę groszy tam do koszyczka. Teraz tutaj wejdziemy, zobaczymy. Oj, widzę też tutaj rusztowaniami wszystko obstawione. Zdejmę czapkę, nie wiem jakie tu są zasady. Tutaj chusty wiszą dla kobiet. No i ikony. Pomimo tych rusztowań, ale tam malowidło na tej kopule widać. Mocno zniszczone, wytarte, przedstawiające no chyba Jezusa. Przynajmniej jego wyobrażenie, które najprawdopodobniej jest niezgodne z rzeczywistością, bo Jezus na pewno tak nie wyglądał. Nie miał długich włosów i tak dalej, no ale tak się przyjęło w kulturze, w chrześcijaństwie, w różnych odłamach, zarówno tutaj w prawosławiu, jak i w katolicyzmie. Nie wiem skąd to się właściwie, dlaczego tak jest, że Jezus jest tak przedstawiany jako długowłosy mężczyzna. Wszędzie tutaj ten piasek, nie wiem czemu to ma służyć. Będąc tam w poprzednim miejscu, widziałem jak jedna z pań ten piasek jakby tutaj przesypywała z jednego miejsca w drugie. Nie wiem, odprawiając przy tym jakieś modły.
czyli to jest coś w rodzaju takiego może tutaj ichniejszego, nie wiem, różańca. Tak jak u nas jest różaniec, gdzie się koraliki przerzuca, przeplata, to tutaj oni przesypują piasek. Tutaj jeszcze jest jakiś kościółek, wejdziemy do środka. No wszystkie one wyglądają w środku bardzo podobnie. No i czas wracać do marszrutki. Za kolejne 3 lari wrócimy z powrotem do Kutaisi. A dzisiaj wydaje mi się, że w miarę tam wystarczy. Jakiś tutaj plan zrealizowałem. Resztę dnia no coś tam spontanicznie. O proszę, zobaczcie, tu piesek sobie leży w cieniu, odpoczywa. Na resztę dnia nie mam zupełnie żadnych planów. Na spontana coś tam będziemy działać. Nasza marszrutka już chyba tutaj stoi. Będziemy się ładować. Wracamy do miasta. Wróciłem z powrotem do Kutaisi, rozstałem się z tą grupą Polaków. Fajnie było, miło ich tam poznać. Dałem im namiary oczywiście na swój kanał, także dzięki temu może zyskam kolejnych subskrybentów. No i teraz już nie mam jakiegoś tutaj sprecyzowanego planu, jest godzina 15:22, czyli dosyć wczesna. Tak tu po prostu sobie pochodzę. No jakoś tam zachwycony tym miastem nie jestem. Byłem, zobaczyłem, ale na pewno nie mam jakiegoś tutaj ciśnienia i potrzeby, żeby tutaj jeszcze kiedykolwiek wrócić, bo to nie są do końca moje jakby tutaj klimaty. Zobaczyć na pewno warto przejazdem, ale żeby jakoś tutaj dłużej siedzieć, dłużej się zatrzymywać, to raczej to nie ma sensu. No mówię, to jest taki dobry punkt wypadowy do tych miejsc, w których byłem wcześniej, czyli do tych tam klasztorów, do tych kościołów. Ale w samym tutaj mieście no, za wiele tutaj nie ma jakichś tam atrakcji i nie ma sensu tutaj za długo siedzieć. Tak naprawdę jest młoda godzina, na upartego mógłbym ruszać gdzieś dalej, no ale dzisiaj na spokojnie, nie będę się tam napinał. Jeszcze tutaj sobie spędzę tą jedną noc, za chwilę coś zjem, poszwędam się na spontana, może jeszcze coś ciekawego uda mi się tutaj nagrać, zobaczyć. Wszędzie starocie, taki rozpierdziel. Znowu tutaj trafiłem w okolice tego bazaru, w którym byłem wcześniej. Tutaj sklepy, markety, ale na razie nie mam potrzeby, może później zaopatrzę się w jakiegoś browara. Tutaj pani w taki bardzo ciekawy sposób, akurat już skończyła, w takim piasku, w takich naczynkach zaparzała kawę. Tutaj akurat dla Państwa z Polski. No, trochę się spóźniłem z nagraniem. Podobno to jest bardzo popularne. Tutaj po prostu takie naczynie z piaskiem. Pani takie imbirki tutaj wkłada. To musi być bardzo gorące. I ta kawa tutaj w tym piasku się zaparza. Taka ciekawostka. Nie widziałem nigdy czegoś takiego, tej formy parzenia kawy. No miasto nie jest jakoś tam zadbane, nie jest tutaj czysto. Trochę to wszystko wiadomo obskurnie wygląda, zdezelowane. No ale chyba tego właśnie się spodziewałem, tego oczekiwałem. Nie jestem zupełnie tu niczym jakby zaskoczony, ani pozytywnie, ani negatywnie. Trafiłem na tutaj kolejkę linową.
No i zamierzam z tego skorzystać. Cena 1 lari. Przejedziemy się od takiej oto tutaj budce kolejką linową nad rzeką tutaj Rionin. Nie duży kawałeczek, o tam po drugiej stronie rzeki widać stacja końcowa. No i jedziemy. Raczej długo to nie będzie trwało. Minuta 8 będzie po wszystkie. Ale zawsze jakaś atrakcja. Jest nas tutaj 3 osoby plus 4 pan z obsługi, który za pomocą krótkofalówki tam komunikuje się z drugim człowiekiem, który jest po drugiej stronie. A tam z naprzeciwka ktoś wraca w przeciwnym kierunku, zjeżdża na dół. Ja jeszcze nie wiem, bo chyba już nie będę płacił, żeby zjechać na dół, tylko tam sobie zejdę. Wystarczy mi, że tutaj... O, i tutaj taka panorama z miasta. Fajnie to wygląda. O. Tamta kolejka była bardziej zapchana, dosyć ciasna. My mamy tutaj komfort. I to tyle. Wychodzimy. O, ale tutaj mamy ekstra punkt widokowy. Kurczę, no nawet dla tego samego tutaj widoku warto było tutaj wjechać. Zaraz zrobię jeszcze jakąś fotkę, zdjęcie. Spoko. Tu chyba jakiś kolejny park miejski. No tak pobłąkam się tutaj. Mówię, już totalnie w tym momencie totalnie improwizuję. Idę gdzieś w cień, bo mam już dosyć. Wbiłem się tutaj do Państwowego Muzeum Historycznego, tutaj w Kutaisi. Wyjściówka dla osoby dorosłej 5 lari. No i idziemy, przynajmniej chłodniej. Idziemy pooglądać, zobaczymy co tu uda mi się doczytać po angielsku. No są portret Trifona Jarafridze. Zobaczymy co tutaj ciekawego. Skamieniałości tu zwierząt morskich. No na razie tak na szybko, z grubsza tutaj sfilmuję, pokażę Wam jak to wygląda. Wchodzimy tutaj, taka większa sala. Wow. Ale tutaj fajnie, bo klima jest. O, ale chłodek. Super. Od razu lepiej się oddycha. Było tu warto wejść choćby dla tej klimy. No ale chyba za dużo to tego nie ma. Także za wiele czasu pewnie tu nie spędzę. Kolejna atrakcja tutaj w mieście zaliczona. Ikony. XII-XVI wiek. Duża rozbieżność wiekowa, także tu tak samo XVI-XVII. To już tutaj mocno zniszczona z XIII wieku. No kraj prawosławny, oni widzę tutaj, lubią się tutaj w tej ikonografii. Ikony. Tutaj jakieś stare książki. XII wiek. Kolejne pomieszczenie z eksponatami. Nie wiem ile tego tu jest. Tłumów nie ma. Także swobodnie mogę do kamery pogadać. Pokręcić. O, tutaj jakiś taki ciemny zakątek. Ognisko się pali. Sztuczne. Czy warto? No nie wiem. 5 lari. Z tego co widzę, za wiele tego nie ma. Nie no, muzeum historyczne marne. Niby niedrogo, 5 lari, czyli tam jakieś, nie wiem, 8 zł, ale czy warto? Chyba lepiej kupić sobie 2 piwa w sklepie, czy tam więcej. I wypić gdzieś w parku. Za wiele tego tam nie było, dosłownie 2-3 salki. No to co widzieliście tam na filmie.
można sobie darować, odpuścić. Takie jest moje zdanie. Wbiłem się tutaj do jakiejś knajpki. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, bo trochę muzyka tu za głośno parza. Nie filmowałem wcześniej, dostałem menu. Kelner do mnie od razu przyleciał. Zamówiłem tam po obrazkach jedną zupę i te słynne tak zwane kaczapuri. Gościu mi wytłumaczył, że tu każdy region, każde miasto ma swoje trochę jakby inne odmiany tego kaczapuri. No i tutaj zamówiłem miejscowe, czyli tu z Kutaisi. Zobaczymy, jak to wygląda. Jakąś do tego zupkę, którą też mi pan zarekomendował. Mam nadzieję, że nie będzie tam za wiele mięsa. No i do tego browara. Także czekam na zamówienie, zobaczymy, jak to wygląda. Takiego browarka dostałem, kolorowego, ale mocno schłodzony, także na pewno będzie mi smakował. I to tutaj miejscowy, gruziński. Zupa dobra, mocno pikantna, czyli taka jak lubię, ale ta muza tu napieprza. Chyba zaraz poproszę, żeby trochę przyciszyli. Przypominająca taki pikantny polski gulasz albo węgierski gulasz. Okej, węgierski. A tutaj pan już przyniósł drugie danie, czyli słynne kaczapuri z jajeczkiem w środku. Tam jakiś serek czy masełko. Nie wiem, jak to się je. Zobaczymy. Znowu mam towarzysza do stołu. Wcześniej był czarny kotek, teraz taki o tutaj przyszedł do mnie. Sporo tutaj kotów łazi, wszystkie oswojone, widać, ludzi się nie boją. Normalnie wskoczył mi tutaj na ławę. Kaczapuri już prawie zjedzone. Powiem wam, że się nażarłem naprawdę konkretnie. Zupki nie dojadłem, zostawiłem te duże kawały mięsa. Kaczapuri, czyli no taka pieczywo tutaj gruzińskie, wydrążone w środku, bardzo duża ilość sera i do tego jajko. No dobre, ale ja wiem, zupa była dużo ciekawsza, bardziej mi smakowała. No dzisiaj trochę zaszalałem. Zobaczymy, czy rachunek mnie nie zabije, bo nawet na ceny za bardzo nie patrzyłem. Po prostu zamówiłem to, co z obrazka mi się podobało. To, co jest dosyć znane na całym świecie. Zobaczcie, co kotek robi. On tu się czai. Czai się chyba na moją zupkę. Tutaj chyba wywąchał, że tam zostały resztki mięska. No i chyba tam zmierza powoli do tej miski. Do tej miski. Go, go, go. Yes? Yes? If you like the food, it will be an honor for us if you leave like a comment. A comment, okay. Yeah, I'm a YouTuber, you know. Oh, very nice. So maybe like name your channel if you want. but it's in Polish, in my language. Yeah? Okay, why not? Because I'm going to do some vlogs about Georgia. Whoa, very So- nice. I will definitely see. No i idziemy, szwendam się dalej ulicami tutaj. Młoda godzina po 18, nie ma co robić. Browara wypiłem trochę, w głowie mi się tam kręci. Później zajdę do sklepu, już nie będę przepłacał w restauracjach, także w sklepie kupię sobie jakiegoś browara na wieczór już tam do hostelu. Też nie chcę, trzeba formę trzymać, bo mówię, przy tej pogodzie ten browar szybko mnie tutaj zmula. Tam jakiś grajek. A muszę formę trzymać, bo jutro muszę sobie zorganizować transport do Tbilisi albo marszrutką, albo pociągiem, zobaczymy. No po drodze chcę zajechać do tego Gori. Godzina 18:45 i czuję się dokładnie tak samo jak te pieski tutaj. Widzicie? Tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci. Biedaki zmęczone, wyczerpane. Ja czuję się bardzo podobnie. Siedzę tutaj w tym parku w cieniu na ławce, a pieski leżą tutaj obok mnie. No już chyba dzisiejszego dnia mam dosyć.
Nie chce już mi się tutaj łazić po tym mieście. Cały czas dosyć ciepło, gorąco, słoneczko praży. Czekam na zachód słońca, może wtedy wynurzę się tutaj z cienia. Dzień się kończy. Jutro kierunek Gori, Tbilisi. Zobaczymy, co przyniosą kolejne 2 dni. Na ten moment jestem zadowolony, nie czuję się ani zawiedziony, ani jakoś tam rozczarowany. Jest tak, jak myślałem, że tu jest. Jest dokładnie, wygląda to wszystko tak, jak myślałem, że wygląda. Także moje oczekiwania zostały tutaj jakby spełnione w 100%. Widzę, że ten teatr już teraz jest, jak byłem tam w ciągu dnia, to był zamknięty, teraz już tam się coś dzieje, widzę, ludzie wchodzą, wychodzą. Także za chwilę może jeszcze raz tam podejdę. Może uda się wejść do środka, zobaczyć, jak ten budynek wygląda w środku. Godzina 19:20, ale cały czas słoneczko świeci i gorąco. A jeszcze taka mała ciekawostka dotycząca tutaj tego miasta, Kutaisi. No nie mogę po prostu za każdym razem, jak wymawiam nazwę tego miasta, no to śmiać mi się chce, no ale wiem, że może to już jest irytujące i dla Was, bo się powtarzam, ale jest jak jest. Na pewno słyszeliście o takiej piosenkarce, która ma pochodzenie brytyjsko-gruzińskie, Katie Melua. Ona właśnie urodziła się tutaj w tym mieście. Taki chyba największy przebój, ile dobrze pamiętam, 9 Million Bicycles. Bardzo fajna, pani zresztą bardzo, bardzo ładna. I ona właśnie urodziła się tutaj w tym mieście. Tutaj pani Arabka. Arabów tu za wiele nie widać. Kobiety raczej takie wyzwolone, ale zdarzają się takie poszczególne pojedyncze sztuki. Tam pani poszła cała na czarno. Zaraz półczucia w takich temperaturach, w taką pogodę, w takich ciuchach łazić. No ale to już mnie nie dziwi, bo już to przerabiałem w innych krajach. No niestety nie wpuścili mnie do środka. Musiałbym kupić bilet na jakieś tam przedstawienie czy koncert, który w tej chwili tam się odbywa. Zapytałem, czy można po prostu wejść na chwilę, na minutkę, zobaczyć tylko, jak to wygląda w środku. No niestety nie ma takiej możliwości. Trudno. Ciemno, ale jeszcze nie jest całkiem ciemno, ale już wygląda to, tak jak widzicie, trochę inaczej. Budynki oświetlone. Tutaj jestem. Polska? Patrzą, śmieją się ze mnie. Jestem zadowolony, uważam za miejscówkę w pełni zaliczoną. I tak jak wcześniej mówiłem, no nie mam parcia i ciśnienia na to, żeby tutaj ponownie przyjeżdżać, bo nie jest to miejsce jakieś tam mega fajne, atrakcyjne. Tak przelotowo, przejazdem można je potraktować. Jak będziecie tutaj, nie wiem, samochodem, autem, wypożyczycie auto, to myślę, że wystarczy Wam tutaj w zupełności spędzenie po prostu tam, nie wiem, pół dnia i możecie jechać dalej. Wystarczy na dzisiaj. Wracam do hotelu. Browarek, póki zimny, mam w plecaku. Zimny prysznic. Posiedzę trochę na necie i w kimę. Jutro będę w stolicy, w Tbilisi. Nastawiam się, że tam będzie bardziej różnorodnie, ciekawiej. Że będzie bardziej mi się podobało. Nie mogę powiedzieć, że tutaj mi się nie podobało, bo tak naprawdę ja nie jestem wybredny, mi się wszędzie podoba. Ale tak jak wcześniej mówiłem, są miejsca, do których z chęcią bym wrócił, a są miejsca, które po prostu zaliczam i nie mam fantazji i ani założeń tego typu, że jeszcze kiedyś do nich wrócę.
No i tutaj Kutaisi zalicza się do miast tej drugiej kategorii. Byłem, zobaczyłem, zaliczyłem, spędziłem tutaj i tak uważam nawet może za dużo czasu. Pani właścicielka bardzo sympatyczna. Poczęstowała mnie tutaj domowym, własnorobionym winem z winogron. Wino czerwone, ale chłodzone, co takie trochę dziwne, bo no raczej białe wina pije się schłodzone, no ale z racji temperatur upału tutaj czerwone wino też jest schłodzone. I tak wygląda moje śniadanko. Trochę chleba mało, dostałem jedną kromkę, ryż, tutaj grzybki, jajko, trochę ogórka, pomidora, tu chyba bakłażan na jakimś kotleciku i tutaj na deser, na słodko taki jakby pancake. Także spoko, dla mnie ilość zadowalająca. Robię do tego sobie jeszcze herbatkę. No i spadam, idę w stronę centrum Kutaisi, tam będę szukał marszrutki, którą jadę do Gori, czyli tego miejsca, w którym urodził się Józef Stalin. Tam podobno no jest coś do obejrzenia, jakieś nieduże muzeum. A później stamtąd jadę do Tbilisi. 8:40, żegnam się ze swoim hostelem. Hostel Forest. No mogę Wam go polecić, jeśli nie macie jakichś tam wygórowanych wymagań. Także myślę, że jest spoko. Jeśli lubicie taką domową atmosferę, to jak najbardziej. Także za te pieniądze, za 45 lari, to tam przeliczyło mi 70, chyba 1 zł za 2 doby. Także cena jak najbardziej przyzwoita. No, nawet nie ma tu co porównywać do jakichś tam cen w Polsce, bo to wiadomo, że chyba w tej cenie już żadnych noclegów w Polsce nie da się nigdzie w żadnym miejscu znaleźć. Jak widzicie, dzisiaj zmieniłem koszulkę na polskiego orła, także już z daleka widać, z jakiego jestem kraju, bo no już to po tym pierwszym dniu mogę stwierdzić, że naprawdę nie ma się tu co wstydzić swojej narodowości, ani jej tu ukrywać. Wręcz przeciwnie. Oni są tutaj do nas nastawieni bardzo pozytywnie i tak naprawdę możemy być dumni. Powinniśmy się chyba chwalić tym, że jesteśmy z Polski, bo możemy tylko zyskać, a na pewno nic nie stracimy.